Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, a to jest pierwsza willa modern, którą zbudowałem na moim kanale naprawdę bardzo dawno temu. A dzisiaj po tych wszystkich latach powiększymy i odnowimy tą willę, aby pasowała do najnowszych wersji Minecrafta i robiła dużo większe wrażenie niż nasz staruszek. Teraz wyświetlają Wam się pełne wymiary potrzebne do zbudowania tego projektu. Teraz z kolei wyświetlają Wam się materiały potrzebne do zrealizowania tego projektu. I jak zawsze wróćcie do nich dopiero jak obejrzycie cały poradnik, żeby wiedzieć gdzie co stawiać i się zwyczajnie nie denerwować. Dobrze widzowie. I teraz tak o, jeżeli chodzi o przód budynku, znajduje on się dokładnie w tym miejscu. I może zacznijmy od podmiany podłogi, ponieważ tutaj będziemy musieli sobie to popodmieniać na coś takiego z uwagi na to, że tu w niektórych miejscach będą postawione szyby, więc ja bym tutaj te elementy, tą stronę w zasadzie dotąd tak naprawdę, o jak mamy równo z tym, dotąd bym sobie wszystko podmienił na to, na biały beton, żeby mi tutaj nic nie uciekło. Teraz zróbmy sobie wejście, czyli tak o, tu robimy sobie 2, tu 1, tu 2 i tutaj coś takiego. I może przejdźmy od razu tutaj do lewej strony. I teraz tak o, tutaj robimy raz, 2, 3, 1 i tutaj sobie przeciągamy dotąd coś takiego i tutaj również robimy sobie coś takiego dokładnie w taki sposób. Czyli tutaj, żebyśmy mieli dwie kratki. I teraz tak naprawdę bierzemy sobie gładką kwarcową półpłytkę i to przeciągamy sobie w ten sposób, Wam powiem, aż do tego miejsca, ponieważ tutaj będziemy mieli znowu raz, 2, coś takiego. Żebyśmy mieli w ten sposób. Tutaj natomiast od wewnątrz robimy sobie coś takiego, że sobie tutaj przeciągniemy betonem w ten sposób. Czy tutaj coś bardziej dalej? Wydaje mi się, że nie. Teraz tak naprawdę, jak tu mamy wejście, to tu możemy zrobić sobie raz, 2, 3. Tutaj postawić sobie biały beton i znowu tutaj przeciągnąć sobie do samego końca, w zasadzie dotąd, ponieważ tutaj będziemy jeszcze sobie stawiali jeden szary beton. O, w ten sposób. I zarys lewej strony mamy zrobiony, możemy przejść do strony prawej. I tutaj robimy następująco. Robimy sobie raz, 2, 3, tutaj 1, tutaj 1 i tutaj teraz sobie tak naprawdę możemy przeciągnąć coś takiego. Teraz tu od tyłu robimy sobie 1, przeciągamy to sobie do samego końca i tutaj dostawiamy 1. Natomiast tutaj wstawiamy sobie szybę. Tutaj z kolei, gdzie mamy te dwa klocki, czyli tutaj na tym narożniku po prawej stronie robimy raz, 2 odstępu, 1, 2 odstępu, 1 i tutaj możemy sobie zrobić parapet. W taki oto sposób. Tutaj będziemy mieli taki mini wodospad, tu będziemy mieli ogród, tu będziemy mieli ogród, więc do tego przejdziemy sobie później. Teraz zbudujmy może cały domek i zaczniemy chyba od tej środkowej części. Tylko jeszcze zanim to ja bym sobie jeszcze tutaj dostawił, o, w ten sposób. No i git. No dobra. I teraz jak dalej? Tutaj to wszystko podnosimy sobie o jeszcze 8 kratek, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, żeby cała wysokość była 9. Teraz sprawdźmy sobie, czy tu ma 9, czyli liczymy odtąd. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zgadza się, wszystko elegancko. I tutaj możemy sobie na początek przeciągnąć w ten sposób, że sobie zrobimy dotąd elegancko. Tu oczywiście sobie robimy łączenie. Tutaj całość również możemy sobie podnieść od razu w ten sam sposób. Dobra. Tu sobie możemy zrobić kolejne łączenie, żeby tam było, tu będziemy mieli taki duży świetlik, jak w oryginale zresztą. Tu sobie podnosimy do samej góry, tutaj robimy 2 odstępu oczywiście. To możemy sobie całość również wstawić jako beton. I teraz tak o, z tej strony musimy sobie opuścić to o 2 kratki, czyli robimy tutaj tak o, raz, 2 i tu sobie możemy zabudować w taki sposób. Dobra, natomiast z tej strony o 4, czyli mamy raz, 2, 3, 4 i tu też możemy sobie już to w taki sposób ładnie, pięknie zabudować. Jeżeli chodzi tutaj o górę, tutaj po prostu wstawiamy sobie czarne siby w taki sposób, żeby mieć tutaj fajny świetlik. Tu oczywiście sobie podnosimy również w ten sposób, żeby mieć szyby. Znaczy tam wstawiamy szkło, tu wstawiamy szyby. O, w ten sposób. Tutaj nie podniosłem, widzicie? O. To również powinienem podnieść.
Dobra. I tutaj będziemy z tej strony robili sobie wyjście i ja to wyjście zrobiłem tak, że zrobiłem, jeżeli się nie mylę, to w taki sposób, że tutaj coś takiego, tak, i tutaj już do samej góry mogę sobie to ładnie, pięknie podnieść. No i dobra. I teraz możemy przejść sobie tutaj do prawej strony. I teraz co tutaj robimy? Tutaj robimy tak o, to o 2, tutaj również podnosimy sobie o 2 dotąd, tu będziemy mieli okno, tu o 2, tu o 2, tutaj o 2. Elegancko. Tu możemy sobie już to ładnie, pięknie połączyć szybami, żeby to już nam tutaj nie przeszkadzało. I żebyśmy mieli to już zrobione. Tu oczywiście robimy sobie okno. Z tej strony podnosimy o 2, tutaj również sobie podnosimy o 2 w taki sposób. I teraz tak o. W tym miejscu przeciągamy sobie białym betonem. W ten sposób. Dobra. Tu sobie pociągamy to również dotąd. W taki sposób. I teraz bierzemy półpłytki, te gładkie kwarcowe. Tu sobie przeciągamy w ten sposób. Dokładnie tak samo jak w oryginalnym projekcie. I tutaj robimy coś takiego. Dobra. Superancko nam się to wszystko ładnie, pięknie łączy. Widzicie, to jest banalnie proste. No i tutaj oczywiście wstawiamy sobie nic innego jak biały beton. Podłoga, jeżeli chodzi o podłogę, to podłogę możecie robić również z białego betonu, ale to zrobimy sobie potem, dobra? Ok. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o prawą stronę domu, mamy ją zrobioną, możemy przejść do bryły po lewej stronie. Teraz na początku może zróbmy podstawę. Podstawa będzie dokładnie taka sama jak wszędzie, czyli będziemy mieli tutaj coś takiego. Tu możemy sobie to oczywiście podnieść już w taki sposób. Tutaj sobie dostawiamy jeszcze półpłytki na tej wysokości, żeby to wyglądało w taki sposób. Ok, tutaj sobie wchodzimy, podnosimy o 1, tu możemy sobie to już zrobić coś takiego, bo tu już będziemy mieli podłogę. Tu dostawiamy sobie w taki sposób, natomiast tu robimy kolejny schodek do góry. I tutaj w tym miejscu robimy tak naprawdę sobie podłogę z białego betonu, żeby to już mieć ładnie, pięknie zrobione. Ok, widzicie, to jest naprawdę mega turbo szybka i prosta willa, więc ale będzie wyglądała naprawdę dobrze na waszych serwerach, więc wierzcie mi na słowo, że będzie git. No i tu całą tą podłogę również możemy podmienić na biały beton, ale to zrobimy sobie później, dobra? Już na samym końcu. Dobra, i teraz tak o, jak tutaj ma wyglądać, jak tutaj będzie wyglądał układ okien i tak dalej. I teraz jeśli chodzi o układ okien i ścian, to tak o, tu robimy 3, tu 1, tu robimy raz, 2, 3, 4 i tutaj robimy 1. Tu robimy raz, 2, 3, 4. Tu sobie przeciągamy do samej krawędzi, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu dajemy 1. Tu robimy znowu raz, 2, 3, 4 i tutaj powinniśmy mieć okno na 4. I jeżeli mamy coś takiego, to to wszystko możemy sobie podnieść ponownie na wysokość 3 kratek, czyli tutaj mamy znowu 3 kratki, 3 kratki. Tutaj łącznie mamy 3 kratki. Tutaj sobie również podnosimy to w taki sposób. Tu dokładnie tak samo. Tu szyby teraz wstawię na końcu, bo tutaj na 4 kratce robimy coś takiego. Ok, i dokładnie robimy to samo, co z tamtej strony. Czyli na początku przeciągamy gładki kwarc, znaczy te gładkie kwarcowe półbloki, czy tam półpłytki, jak zwał, tak zwał. I tutaj znowu robimy coś takiego. Dobra, wygląda to naprawdę już dobrze. Tutaj żadnego świetlika tak naprawdę ja nie robiłem, jeżeli chcecie, to sobie możecie zrobić, ale teraz tu jeszcze musimy sobie przeciągnąć tak, że musimy znaleźć dokładnie to miejsce, czyli tu mamy 2 i 1. Dobra, czyli tu robimy 2 i 1. Coś takiego tutaj powinniśmy mieć. To się zgadza. Możemy to sobie przeciągnąć tutaj, żeby sprawdzić, jak to będzie. Tu mamy 1 odstępu, czyli tu będziemy mieli 1 odstępu i tutaj tak naprawdę musimy sobie zrobić jeszcze tak, że sobie przeciągniemy w ten sam sposób. Czyli tutaj, drogi widzu, robimy dokładnie to samo, co z tamtej strony, żeby to lepiej wyglądało. Ok, mamy cosik takiego. Dobra, i teraz jak sobie popatrzymy od przodu, to naprawdę fajnie zaczyna wyglądać. I teraz tak naprawdę to możemy sobie już wypełnić szybami, żeby już do tego nie wracać. Z tej strony również możemy sobie wypełnić szybami. Ok, mamy to zrobione. Tutaj ciach, ciach. Superasko. Tutaj tak samo. Ciach, 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 ciach. Elegancko.
No i pozostaje nam tutaj ładnie, pięknie to wszystko sobie zatkać betonem, czyli to, co nam brakuje, czyli zrobić po prostu ładnie, pięknie dach, żeby to wyglądało jak najbardziej dobrze. Jezu, kurde, naprawdę mega szybko się buduje tą willę. Myślałem, że będę ją mega długo budował, a ogólnie to idzie turbo szybko. Dobra, mamy to zrobione, super, możemy wejść do wewnątrz i teraz tu mamy takie uskoki. I teraz jeżeli chcecie, to te uskoki możecie zostawić, jeżeli nie, to możecie sobie tutaj zrobić jeszcze coś takiego. Ja to sobie zrobię, wy jeżeli nie chcecie, to nie musicie. Tu na pewno musimy przeciągnąć filar do samej góry, w taki sposób, natomiast tu musimy wstawić sobie jeszcze szyby w taki sposób. I teraz tak o, jak chodzi o podłogę, no to tak jak tłumaczyłem wam, podłogę robimy sobie z niczego innego jak z białego betonu. I teraz pozwólcie, że ja wezmę sobie siekierkę, żeby zrobić to szybciej. Dobra, tu sobie zaznaczę i biały beton, cyk. Mamy elegancko tu już całą podłogę zrobioną i możemy przejść, tak mi się wydaje, że do przodu naszego domu. I może zaczniemy sobie od tego naszego wodospadu. Czyli tutaj robimy sobie taką o 3, tutaj o 3, to podnosimy sobie na 2, to sobie podnosimy na 2, tu robimy tylko o 2, żeby było coś takiego, natomiast tutaj oczywiście zatykamy sobie to niczym innym jak półpłytkami, czy tam półblokami, no jak zwał, tak zwał. Tutaj natomiast to możemy sobie rozwalić i tutaj podmienić sobie to wszystko na nic innego jak na biały beton. Tu oczywiście możemy sobie to porozwalać, superancko. Mamy coś takiego, natomiast z tej strony i z tej strony możemy sobie dodać latarnię i latarnię. I tutaj tak naprawdę możemy sobie już wlać wodę. Dokładnie w taki sposób. Tutaj sobie wlewamy i tutaj mamy taki nasz wodospadzik. Tu oczywiście możemy sobie to wylać wodą, żeby nam się to nie rozlewało i mieć po prostu coś takiego. Tutaj z kolei możemy sobie zrobić kwietnik. Ja go zrobiłem tak, że zrobiłem na początku tutaj coś takiego od tego naszego basenu. Tutaj oczywiście ustawiłem sobie nic innego jak w ten sposób. Tu zrobiłem coś takiego, a tutaj zrobiłem sobie tak, że zrobiłem raz, 2, 3. Tutaj przeszedłem do tej strony i zrobiłem sobie tak naprawdę na 2, przy czym tu możecie nawet zrobić tak zaokrąglone, jeżeli chcecie. Ja zrobiłem po prostu w taki zwykły sposób, żeby to ładnie wyglądało. I tutaj w tym miejscu dostawiamy sobie półblok. Jeżeli chodzi o dekoracje, to zrobimy je później, już tak stricte jakieś tam kwiatki i tak dalej, nie? Jeżeli chodzi o podjazd, to robimy następująco. Czyli tak tu jak mamy ten blok, inaczej, tu mamy początek budynku. Tutaj obok rozwalamy i wstawiamy sobie wypolerowany andezyt. Natomiast tutaj wszędzie rozwalamy i wstawiamy nic innego jak zwyczajny stone. Oczywiście możecie to poteksturować, ja tego nie teksturowałem, bo tutaj moim zdaniem to wygląda już na tyle dobrze, że nie ma sensu tego teksturować. Ale jeżeli ktoś chce sobie tam poteksturować to jeszcze używając, nie wiem, chociażby cobblestone'a czy coś, czy cegieł, to jak najbardziej możecie sobie to zrobić. Według mnie coś takiego wygląda jak najbardziej spoko. Jako prawą stronę chodzi, to robimy natomiast tak. Tutaj z andezytu raz, 2, 3, 4, 5 i robimy sobie taki duży kwietnik w ten sposób. Tylko ja sobie tu muszę wlecieć pod spód. W taki sposób, ok, mogę sobie zrobić ciach, ciach. No i tutaj oczywiście uzupełniam sobie ten nasz kwietnik, natomiast tutaj robimy z półbloków drewnianych coś takiego i teraz tutaj będziemy mogli wybudować drzewo, ale to już zrobimy na koniec. Jeżeli nie chcecie, to tu będziecie po prostu porobić jakieś kwiaty czy coś. Dobra. I możemy przejść do tyłu naszego budynku, bo tu wcale lżej nie będzie. I tutaj ponownie zacznijmy sobie może od lewej strony. Czyli tutaj robimy coś takiego, że robimy sobie żywopłot i ten żywopłot robimy sobie, nie policzyłem na ile, dobra, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kratek. Mamy coś takiego, tu będzie nasz żywopłot. Teraz tą połówkę sobie odetnijmy i zrobimy ją, powiedzmy, no dobra, gdzieś tak dotąd. Dotąd sobie to odetniemy i wszystko, co mamy tutaj, możemy się tego pozbyć w taki sposób, że sobie tu wszystko równamy, no bo tu będziemy robili już innego rodzaju podłogę, a podłogę będziemy robili sobie z oczywiście desek świerkowych. Wiecie, że ja lubię te deski świerkowe, więc ja bym sobie tu po prostu położył deski świerkowe, ale w sumie to też możemy rozwalić. Już no dobra, zróbmy na równo z tym żywopłotem. Teraz tak o, tutaj sobie zacznę od końca robić w taki sposób, że
Mamy 2, teraz tutaj dostawiamy 1 i robimy raz, 2, 3. Tu robimy, rozwalamy i robimy 3. Tu robimy sobie z tej strony coś takiego samego, czyli mamy raz, 2, 3. Dobra, tu zostawiamy 3. Tu znowu robimy taką L-kę. Tu dostawiamy 3 i tu znowu robimy taką L-kę. Ok. Tu na środku robimy nic innego, jak takie zwyczajne palenisko. Tutaj wstawiamy, kobla wstawiłem, no dobrze Patryk, no może być i cobblestone. Wstawiamy netherrack i podpalamy, natomiast tutaj podłogę podmieniamy, żeby nam się nie zajęło, jeżeli byśmy zrobili z drewna, to na bank by nam się zajęło i wstawiamy cobblestone'a, żeby to dobrze wyglądało. Dodatkowo ja sobie tutaj stwierdziłem, że zrobię coś takiego. Po co to? Nie wiem, mi się podoba. Ja tutaj coś takiego zrobiłem, jeżeli chcecie to zróbcie, jeżeli nie, to nie. I tutaj tak samo zrobiłem w ten sposób i mamy to tutaj zrobione. Resztę możemy na spokojnie wyłożyć sobie już niczym innym, jak właśnie naszymi ulubionymi świerkowymi deskami. Chyba że chcecie, w sumie tak teraz myślę, to tutaj w sumie i w okoniu, teraz o tym pomyślałem, w sumie i w okoniu tu możecie rozwalić i jeszcze sobie zrobić jakiś tam powiedzmy kwietnik, tylko byście musieli zrobić to tak, że tutaj jeszcze zrobicie coś takiego i tam będą wam rosły kwiatki. Czy to nie za dużo? Trochę może za dużo, co? Może bez tego? Z samym tym? Coś takiego? No, lepiej, ale bomba. Teraz o tym pomyślałem. No dobra. I z drugiej strony robimy dokładnie to samo, czyli na początku usuwamy cały teren dotąd tak naprawdę, czyli zrobimy sobie tak, i mamy coś takiego. I teraz tak tu robimy 1, tu robimy 2 odstępu i robimy coś takiego, w sensie na 2 robimy w ten sposób i możemy zacząć robić basen. Basen robimy tak, że na środku robimy, no ten basen będzie tak na 3 kratki wewnątrz, nie? Czyli to będzie coś takiego. Ok. I tutaj oczywiście zostawiamy 1. Ok, w taki sposób. Tu możemy już sobie wszystko wypełnić jak najbardziej deskami, bo tu już nic innego nam nie będzie potrzebne. Superancko. No i tu podłogę również możemy sobie wypełnić białym betonem i tutaj robimy ten basen na 1 głębokości. Ja go nie robiłem na 2, stwierdziłem, że nie ma to najmniejszego sensu. 1 głębokości będzie jak najbardziej spoko. Jeżeli chcecie na 2, to możecie zrobić na 2. Ja zrobiłem to na 1 i też uważam, że jest jak najbardziej git i możemy sobie tu już to ładnie, pięknie wypełnić. Elegancko. No moim zdaniem to wygląda git. Teraz pozostaje nam jeszcze zrobić wejście na górę. I ja robimy tak, tu robimy 1 odstępu od tego i w tym miejscu możemy sobie zacząć robić. Tu mamy raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Tu robimy na 2, tu robimy 1, tu robimy ciach, coś takiego i możemy to samo zrobić z tej strony, czyli podnosimy sobie na 6. Tutaj uzupełniamy w ten sposób i tutaj tak naprawdę możemy sobie to połączyć, nawet to możecie sobie przeciągnąć, jeżeli chcecie, chociaż ja tego nie przeciągałem, po prostu zostawiłem to w ten sposób i mamy tu wejście na górę. Co natomiast na górze? Na górze tak tutaj wstawiamy sobie szyby dotąd, elegancko, tutaj odtąd możemy sobie wstawić szyby w taki sposób, czyli tu mamy 2 odstępy od wejścia. Teraz tak naprawdę tutaj na środku mniej więcej, czyli robimy może 2 odstępu, tutaj raz, 2, 3, pach, 2 odstępu, 3, dobra, może być coś takiego, robimy sobie leżaki. Ja to zrobiłem sobie w taki sposób, że tutaj zrobiłem sobie coś takiego, tu możemy na 2, tu zrobiłem sobie jeszcze taki stolik w taki oto sposób. W sumie tutaj nic specjalnego nie kombinowałem. Tu oczywiście stawiam sobie, jak widzicie, pajęczynę, żeby to nie było widoczne, co chcę tutaj dokładnie zrobić. Ok, mam coś takiego, super. I teraz tu wstawiam sobie 1, a na pajęczyny kładę sobie dywan, żeby zrobić sobie bardzo fajny parasol w taki sposób. Oczywiście, jeżeli chcecie, to ten parasol możecie zrobić tak, tylko on wtedy nie wygląda za bardzo, więc ja sobie go zrobiłem w ten sposób. Taki typowy kwadraciak sobie zrobiłem i jest jak najbardziej git, jeżeli o górę i dekorację góry chodzi. Tak naprawdę, jeżeli na tym byście chcieli skończyć,
to w zasadzie macie już to zrobione. Ja natomiast przejdę do dekoracji. Teraz jak udekorowałem lewą stronę? Lewa strona tak o, tutaj latarnia, tutaj wszędzie doniczki i ja zrobiłem tak o, tutaj jeden kaktus, tu dwa kaktusy, tutaj ten mały kwiatuszek, tu z kolei dwie orchidee, dwa te kwiatki z biomów, oczywiście tak trochę bardziej rozsiane i jeden różowy tulipan. Z kolei, jeżeli o prawą stronę chodzi, to zrobiłem tak, że tutaj ustawiłem sobie coś takiego i teraz kaktusa ustawiłem sobie w ten sposób. Raz, dwa, trzy. Tutaj ustawiłem sobie akację. Tutaj z kolei ustawiłem sobie ten kwiatek, znaczy kwiatek, tą sadzonkę. Tutaj mogę sobie dostawić jeszcze jeden akacjowy, a tutaj ustawiłem sobie nic innego jak dżunglowy. Tutaj z kolei zrobiłem tak, że na przemian ustawiłem sobie, to się nazywa allium, nie pamiętam jak to się nazywa po polskiemu, a tutaj ustawiałem sobie czerwony tulipan i to są chyba, nie pamiętam jak to się nazywa. Dobra. I zrobiłem dokładnie coś takiego. Teraz możemy przejść do tego, jak zrobić drzewo, bo to nie będzie takie zwykłe drzewo. Na początku zróbmy pień, czyli pień robimy na 9, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamy pień naszego drzewa. Jeżeli chodzi o liście, to zróbmy sobie na początku bazę, czyli robimy raz, 2, 3, 4. Odtąd robimy sobie kwadrat, to jest taka nasza baza. Robimy teraz na 4, raz, 2, 3, 4. Dobra, to mamy zrobione. Oczywiście tu nie będzie to tak wyglądało, będziemy to jeszcze przycinać z różnych stron. I tutaj robimy sobie na 2 w taki sposób. Robimy taką po prostu pałkę. I teraz taką. Jak o przód chodzi? To robimy taką. Tu dostawiamy 1, tu dostawiamy 2. Natomiast tutaj dostawiamy, robimy taki soczek to nazwijmy. No robimy taki soczek. Przechodzimy do prawej strony drzewa. Po prawej stronie robimy taką. To usuwamy, tu robimy taką L-kę i te dwa usuwamy. Mamy coś takiego. Przechodzimy do tyłu naszego drzewa. Tutaj usuwamy ten jeden u góry, a tutaj dostawiamy jeden i teraz jak tak patrzę, to tutaj mi się walnęło. Jeszcze jest jeden w ten sposób. No, git. Teraz mamy ładnie, pięknie. Więc możemy przejść do ostatniej lewej strony naszego drzewka. I tutaj tak naprawdę robimy takiego oto piorunka. I mamy całe drzewo skończone. Tu możemy dodać jeszcze taką powiedzmy gałąź i na tej gałęzi postawić sobie latarnię. I jeżeli chodzi o drzewo, to mamy je skończone i możemy dokładnie takie samo, dosłownie 1 do 1 zbudować jeszcze 2 z tyłu domu. Ja już to drzewko sobie skopiowałem i teraz taką. Możemy je sobie postawić w 2 miejscach. Jedno możemy postawić sobie tutaj na środku basenu, czyli jak mamy tutaj, to w tym miejscu możemy zacząć budowę. Ja sobie je po prostu wkleję. Ok, mi się ładnie, pięknie wkleiło. Superancko, z latarnią odwróconą w tą stronę. Natomiast tutaj robimy 5 odstępu, czyli robimy raz, 2, 3, 4, 5. Podchodzimy tutaj i w tym miejscu będzie 5 drzewa. Czyli ja sobie ponownie wkleję. Tutaj będzie drzewo w taki sposób. Dobra. I mam to zrobione. Jakby ktoś się zastanawiał, co to za komenda, to komenda co to za modyfikacja, która to umożliwia, to jestem na Minecrafcie Java i ta modyfikacja to jest Word Edit. Ostatnie rzeczy, jakie nam zostały do zrobienia, to oświetlenie samej chałupki. Czyli tak tutaj na środku bym postawił 1, tutaj też na środku bym postawił 1, nawet nie na środku, tylko tutaj ten jeden odstępu i 1. Jeżeli chodzi o oświetlenie wnętrza, to ja tutaj postawiłem sobie w tym miejscu enderpałki, tutaj enderpałki. Jeżeli chodzi o drzwi, to zrobiłem je od wewnątrz w taki sposób. No i tutaj ponownie mogę sobie postawić kolejne enderpałki. Ja sobie jedno zrobiłem tutaj, drugie zrobiłem sobie w tym narożniku i to mi w zupełności wystarczy, żeby tą chałupkę sobie oświetlić. I teraz się zastanawiam, powiem wam szczerze, jak sobie, a w zasadzie jakie kwiatki sobie tam posadzić z tyłu, ale wydaje mi się, że pójdę chyba w orchideę i może te białe. I tutaj sobie chyba zrobię tak, że zrobię sobie taką przeplatankę z tych kwiatków, bo to wygląda nawet spoko, chociaż lepiej by było może jakby te kwiatki były skierowane w inną stronę. Jakbym dał ten, nie, on też tak trochę 2 na 10. No dobra, zostawiam tak jak jest.
I w zasadzie tyle. Czy my mamy tutaj coś jeszcze do zrobienia? Moim zdaniem nie. Jedyne co możemy zrobić, to tutaj sobie elegancko jeszcze zrobić coś takiego, żeby tu tak trawka ta rosła. No i tu oczywiście wiadomo widzowie, jak zawsze trochę zieleni możemy sobie dodać, żeby to wyglądało troszeczkę lepiej. I w zasadzie całą naszą chatę mamy już w 100% skończoną, więc jeżeli doceniacie moją pracę i podoba Wam się ten odnowiony projekt, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, na przykład z pomysłem, co mogę zrobić w kolejnym odcinku, bo te rzeczy działają tak, jakbyście zostawili suba. Dodatkowo możecie podbić ten film, udostępnić, zostawić suba, jeżeli lubicie mnie za to, jaki jestem i że miło Wam się spędza ze mną czas, a nie za to, co robię. I co? Z mojej strony to wszystko, kłaniam się nisko, dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema na Rapajosija. Cześć!